Kraków można poznawać przez pryzmat różnej kategorii zabytków i dzieł sztuki. Chciałbym, aby przyjrzeć się dziejom miasta z nieco innej perspektywy. Kluczem będzie historia medycyny. I tak, patrząc na kościół świętego Wojciecha, warto wspomnieć, że w środku znajduje się epitafium Walentego Fontanusa. Był to wybitny medyk i astronom, a uczył się w Krakowie i Padwie. W Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pewna wyjątkowa placówka, która posiada unikalną kolekcję narzędzi medycznych. Jakie były początki gromadzenia tego zbioru w ramach Muzeum Historii Medycyny oraz jaką ewolucję przeszła dawna diagnostyka medyczna? Na te pytania odpowie dzisiejszy ekspert. Magister Michał Chlipała, koordynator do spraw majątku szczególnego i zbiorów muzealnych Katedry Historii i Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jego głównymi obszarami zainteresowań naukowych są historia medycyny, w szczególności medycyny sądowej oraz zdrowia publicznego, dzieje szpitalnictwa, historia broni i barwy. Autor licznych publikacji poświęconych historii medycyny, dziejom wojskowości, historii polskich formacji policyjnych w XX wieku. Autor projektu Via Medicorum, ukazującego dziedzictwo krakowskiej medycyny uniwersyteckiej skupionej wokół ulicy Kopernika i dzielnicy Wesoła. Jakie są najstarsze eksponaty znajdujące się w kolekcji Muzeum Historii Medycyny? Do najstarszych instrumentów zaliczyć z pewnością możemy widoczne tutaj instrumenty medyczne. Przede wszystkim to speculum matricis, czyli wziernik domaciczny, pochodzący jeszcze z XVI wieku, chociaż sam koncept tego instrumentu praktycznie w niezmienionym czasie trwa od czasów rzymskich. W wykopaliskach w Pompejach między innymi znaleziono prawie identycznie wyglądające instrumenty. I to jest niewątpliwie najstarszy obiekt w naszym muzeum i też chyba najstarszy w tej chwili instrument medyczny, jaki znajduje się w Polsce. I też bardzo piękna kolekcja kauterów, czyli żegadeł. Innymi słowy urządzeń używanych do tamowania ran. Rozżarzało się ten element, tak zwaną oliwkę, przyciskało do krwawiącej rany. Te konkretnie kautery są jeszcze związane z bardzo ciekawą i ważną postacią, jaką był Rafał Józef Czerwiakowski, słusznie uważany za ojca polskiej chirurgii, który tychże... wykaz instrumentów sporządził. Tak, sporządził wykaz. Zresztą pierwszy jego inauguracyjny wykład tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim to był właśnie wykład o narzędziach cerulickich, jak to wtedy mawiano. I tych właśnie kauterów używał między innymi w czasie powstania kościuszkowskiego jako lekarz wojsk polskich. Dobrze, czyli mamy tak bezcenne eksponaty związane z XVI i XVIII wiekiem. A jakie są w ogóle początki Muzeum Historii Medycyny? Kiedy zaczęto zbierać te starożytności medyczne? Starożytności medyczne to jest bardzo dobre określenie, bo tak to rzeczywiście pierwotnie nazywano. Te starożytności medyczne zaczęto gromadzić w wieku XIX tak naprawdę, kiedy już po odnowieniu nauk Wydziału Lekarskiego, nauk lekarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasach kołłątajowskich, kiedy już ustał zamęt też wojen napoleońskich, ta medycyna zaczęła się rozwijać i profesorowie medycyny zaczęli gromadzić pamiątki związane też z historią medycyny polskiej. Do takich profesorów niewątpliwie należał Ludwik Bierkowski, który gromadził dokumenty na przykład związane z historią polskiej medycyny, ale też Maciej Józef Brodowicz, o którym wiemy, że takie pamiątki zaczął zbierać i wśród nich też znajdowały się m.in. instrumentarium medyczne. Natomiast kolekcja już w sposób zorganizowany zaczęła być tworzona przez profesora chorób wewnętrznych Walerego Jaworskiego, który stworzył podwaliny tego muzeum. Ostatecznie w 1900 roku Rada Wydziału Lekarskiego uchwaliła utworzenie Muzeum Historycznego dla Wydziału Lekarskiego i można powiedzieć, że od tego czasu to muzeum istnieje w sposób właściwie nieprzerwany, choć borykając się z różnymi przeciwnościami losu. Dobrze, czyli mamy początki XX wieku, bardzo interesujące też sprawozdania, które pisze Jaworski, tak, dokumentujące nakład pracy. A jak następnie rozwijało się to muzeum? Bo rozumiem,
pozyskiwanie pamiątek, zbieranie i pewna jak gdyby instytucjonalna forma w początkach XX wieku. Jakie były dalsze karty w historii tego muzeum? Na Wydziale Lekarskim niestety historia medycyny, jakkolwiek szczytna i poważana, zawsze musi ustąpić miejsca w leczeniu pacjentów czy badaniom naukowym, w związku z czym to muzeum przeżywało też liczne wzloty i upadki. Jaworski trzymał swoją kolekcję w swojej klinice. Drugą taką kolekcję, bardzo ciekawą, w okresie międzywojennym zaczął tworzyć Adam Wrzosek, profesor historii medycyny. Je z czasem połączono i już też w okresie międzywojennym planowano przy Katedrze Historii Medycyny stworzyć taki instytut cały, który miałby się zajmować zarówno badaniem historii medycyny, jak i też gromadzeniem i eksponowaniem tych zbiorów. Niestety kres temu położyła II wojna światowa. Tenże instytut nigdy nie powstał. Po wojnie, w czasach stalinowskich, historia medycyny jako przedmiot burżuazyjny niestety nie była wykładana. Przetrwały te zbiory tak naprawdę dzięki docentowi Kukulskiemu, który zmienił Katedrę Historii Medycyny w zakład, historii organizacji systemów ochrony zdrowia i dopiero po zakończeniu czasów stalinowskich przekształcił ją z powrotem w Katedrę Historii Medycyny. Planowano wówczas w okresie PRL otworzyć takie wielkie muzeum, które miało mieścić się przy Małym Rynku w Krakowie. To z różnych względów niestety się nie udało i dopiero w 1992 roku dzięki porozumieniu rektora ówczesnej Akademii Medycznej z władzami Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego udało się wynająć te pomieszczenia i otworzyć tę ekspozycję. Eksponaty znajdujące się w Muzeum Historii Medycyny ukazują ewolucję, jaką przeszła ta profesja. Jak wygląda dawna diagnostyka? Dawna diagnostyka przeszła niewątpliwie gigantyczną ewolucję, co zresztą wiązało się z rozwojem właśnie wiedzy medycznej, między innymi na temat fizjologii ludzkiej. Lekarze średniowieczni swoją wiedzę opierali chociażby na wyglądzie, na kolorze i na smaku ludzkiego moczu. Stąd podstawowym instrumentarium diagnostycznym na przykład dawnego średniowiecznego lekarza była szklana flasza na mocz. W późniejszych wiekach to instrumentarium zaczęło się poszerzać. W XVIII wieku Leopold Auenbrugger wymyślił, że można opłukiwać klatkę piersiową człowieka i po dźwiękach ustalić, czy dany człowiek na przykład jest chory na płuca. Prawdziwy rozwój diagnostyki nastąpił tak naprawdę w XIX wieku. Początek dał mu francuski lekarz René Laennec, wynalazca stetoskopu. Początkowo w kształcie prostego tubusa, który zwielokrotniał efekt akustyczny w ludzkiej klatce piersiowej. Zatem poszły inne odkrycia. Zaczęła się m.in. diagnostyka obrazowa, chociażby początki endoskopii. Tutaj zresztą w zbiorach muzeum mamy do czynienia z dwoma zachowanymi endoskopami. Mikulicze. Tak, używanymi przez Jana Mikulicza Radeckiego. Chociaż muszę przyznać, że z dzisiejszego punktu widzenia te endoskopy budzą grozę. To są rzeczywiście proste, stalowe rurki, sztywne, nie tak jak dzisiejsze gastroskopy, które dostosowują się do kształtu ludzkiego przemyku. A za tym poszły kolejne odkrycia, między innymi rozwój fotografii rentgenowskiej pod koniec XIX wieku, ale też chociażby opracowanie przez Clifforda Allbutta termometru medycznego. Dobrze, czyli tutaj mamy diagnostykę. A w jaki sposób dawna medycyna przyswajała sobie nowinki techniczne czy najnowsze poglądy? Czy mistrzowie medycyny pracujący w Krakowie mieli tu pewne zasługi? Oczywiście. Moim zdaniem takim największym odkrywcą, na miano największego odkrywcy i największego propagatora nowości medycznych zasługuje Józef Dietl. Józef Dietl, który wykonał tak naprawdę pierwsze poważne badanie kliniczne dotyczące upustu krwi w chorobach płuc. Można powiedzieć, że była to początki czegoś, co dzisiaj nazywamy evidence-based medicine. Badania Dietla dotyczyły tego, czy warto, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, upuszczać krwi osobom chorym na zapalenie płuc, czy też wręcz odwrotnie, zwiększa ono śmiertelność. Dietl wykonał bardzo poważną, profesjonalną próbę, dzieląc chorych wedle wieku, stanu zaawansowania choroby, płci, ale też używając czegoś, co z dzisiejszego punktu widzenia nazwalibyśmy placebo, to znaczy wyodrębniając grupę chorych, którym nie podawano żadnych leków, nie stosowano na nich żadnej terapii, a jedynie polepszono im dietę.
Dobrze, czyli DITL to nie tylko upusty krwi i zwalczanie kołtu, no ale także szereg bardzo ciekawych innych poglądów. Ja tutaj chciałbym zapytać jeszcze o jedną kwestię, bo dawne operacje kojarzone są wręcz z niewyobrażalnym bólem. Jak wyglądała kwestia znieczuleń i jak przebiegały technicznie dawne operacje? To nie do końca jest prawda. Ja mam wrażenie, że to jest też pewien taki mit utrwalony, zwłaszcza przez kino. Gdzie zawsze, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z filmem wojennym, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z historycznym filmem wojennym. Amputacja. Tak, amputacje, krew tryskać, ranni wrzeszczeć. Problemem była raczej kwestia odpowiedniego podania i odpowiedniego dozowania tego znieczulenia, ponieważ już w średniowieczu znano chociażby tak zwane gąbki nasenne, tak, które wkładano chorym do nozdrza, one były nasączone specjalnym roztworem usypiającym. W wiekach XVIII czy XIX stosowano przecież laudanum chociażby, czy tak zwaną nalewkę Hoffmana, czyli eter i alkohol. Opium z różnymi Tak, no, wszelkiego typu no właśnie nalewki na bazie opium. Więc tutaj problemem na przykład, zwłaszcza w przypadku chirurgii woskowej, był czas. Taki środek potrzebuje czasu, żeby zadziałał, plus takiego środka nigdy się nie da wyprodukować odpowiednio dużo w przypadku dużego napływu rannych, którzy na przykład potrzebują pomocy. I dopiero odkrycie narkozy wziewnej, eterowej, później chloroformowej, które miało miejsce w latach 40. XIX wieku, pozwoliło bardziej skutecznie podawać znieczulenie ogólne i sprawiło, że te operacje stały się naprawdę znośne dla operowanych. Ale od którego momentu można było na przykład operować, powiedzmy, nie wiem, czaszkę, czy tutaj kwestie związane z zębami? Przecież na początku nie znano tej techniki intubacji języka. Tak, ona się pojawia, dopiero zostaje opracowana mniej więcej w latach 70. XIX wieku. Natomiast to też jeszcze zależy od tego, jak głęboko wchodzimy z operacją. Operacje stomatologiczne, czy na przykład operacje chociażby tego rozszczepu podniebiennego, czy tak popularnie mówiąc zajęczej wargi, wykonywał tutaj Ludwik Bierkowski w latach 40., 50. XIX wieku i nie było z tym specjalnego problemu. Ale Bierkowski to sama w sobie legenda i też bardzo interesujący chirurg, który też miał ogromną praktykę, choćby związaną z leczeniem żołnierzy uczestniczących w powstaniu listopadowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Krakowska ulica Kopernika była siedzibą licznych klinik uniwersyteckich. To właśnie tutaj, w gmachu byłej loży masońskiej, Ludwik Bierkowski wykonał pierwszą na ziemiach polskich operację w narkozie eterowej. To także tutaj przyszły prezydent Krakowa Józef Dietl troszczył się o swoich pacjentów. Po drugiej stronie ulicy znajduje się gmach Teatrum Anatomicum, a jego budowa rozpoczęła proces powstawania klinik przy tej ulicy. Świat dawnej medycyny jest fascynujący. Przybliża go ekspozycja Muzeum Historii Medycyny. Pewne eksponaty i ich zastosowanie mogą budzić przerażenie, ale takie były realia pracy ówczesnych medyków. Warto o tym pamiętać, poznając tę unikatową kolekcję oraz spacerując po Via Medicorum w Krakowie.